Godzina 6:30, a ja witam Was w takiej odsłonie dzisiaj. Jeszcze z takim głosem. Chciałam wydmuchać nosa w ogóle, ale przecież nałożyłam maseczkę. Pewno nie wygląda ona zbyt ciekawie, ale słuchajcie, kiedyś, dawno temu, jak człowiek był trochę młodszy, to przynajmniej raz w tygodniu nakładałam sobie maseczkę. A teraz, mając lat, przyznam się, 50 i trochę, to kupuję maseczki, bo mam nadzieję, że sobie założę tą maseczkę, a potem te maseczki, słuchajcie, leżą i zasychają, a ja zapominam o ich używać, albo w ferworze codziennych prac po prostu nie mam czasu nałożyć jakiegoś takiej ciszy i spokoju. Także dzisiaj rano, jak ja już jestem po porannej kawie, powstałam o 5:00, bo już mi się spać nie chciało, słońce pięknie świeci, stwierdziłam, że ja sobie taką maseczkę nałożę. I tak sobie na spokojnie zacznę dzień od oczyszczenia twarzy. Poza tym, jeżeli czekam, aż ta maseczka będzie działała, to sobie umyłam wczoraj słoiczki, które przywiozłam z wycieczki. A jakie wycieczki, to Wam pokażę w dalszej części filmu. W poprzednim odcinku, który był całkiem niedawno, mówiłam Wam o tym, że zbierałam rzeczy z domu na sprzedaż taką bagażową z bagażnika na Budfair, tutaj w Anglii. Bartek się będzie ze mnie śmiał, bo tutaj w Anglii. No tak, tutaj w Anglii, bo ja mieszkam w Anglii. I zarobiłam około 90 funtów i udaliśmy się na wycieczkę. I z tej wycieczki, jak byliśmy w jednym takiej kawiarni, muzeum, sklepiku, to przy wejściu stał cały kosz takich malutkich słoiczków po drzemie albo po miodzie. I była karteczka, że można wziąć za darmo. Nie miałam żadnej torby, bo bym wzięła pewnie więcej tych słoiczków. Udało mi się razem z Howardem włożyć po kieszeniach i do mojej małej torebki 14 słoiczków. Powodem, dla którego wzięłam te słoiczki, jest to, że będziemy jechać do siostry Howarda w piątek w odwiedzinki, a ona ma ogromne drzewo jabłoń. Ma ogromną jabłoń i mówiła, że już te jabłka dojrzały. Ona z tymi jabłkami nic nie robi, chyba że konsumują tylko tak na bieżąco, ale zaraz się te jabłka zaczną psuć i powiedziała, żebyśmy przyjechali, sobie nazbierali jabłek. Także będziemy jechać i ja sobie będę prażyła jabłuszka, tak myślę, w zależności od tego, ile będzie. I chcę zrobić mieszane z innymi owocami w takie małe słoiczki, właśnie na taką porcję dżemu do świeżej bułki. A takie małe, jak będziemy jechać na jakąś wycieczkę, to będzie super wziąć sobie, po prostu kupić jakieś świeże pieczywo czy skąsy i sobie tak smarnąć drzemem. Na lunch na przykład, czy tam na śniadanie jakieś. Także sobie teraz poprzecieram. Wczoraj je umyłam, wyparzyłam też gorącą, przygotowaną wodą. I teraz chcę na sucho sobie je dotrzeć, żeby odłożyć po prostu i żeby zacząć sprzątać w kuchni, bo tam muszę jeszcze w tym grajdołku posprzątać. Mam taki schowek tam, to jest pod schodami taki. Ciężko się tam wchodzi, bo mam tutaj mikrofalówkę, ale muszę tam zajrzeć, ponieważ na podłodze w bardzo odległym zakątku tej komórki pod schodami jest odkurzacz piorący, a właśnie w piątek też, zanim pojedziemy do siostry Howarda, to jedziemy do jego mamy, bo poprosiła, żebyśmy przeprali jej dywan. Także jest to kolejna rzecz i wiecie co, ja sobie muszę przygotować notatki, ponieważ ja będę miała tylko piątek wolny, a potem 4 dni pracy. Także wzięłam sobie od razu notatki, także wyciągnąć odkurzacz piorący. Dobra. To nie będę teraz wyciągnęła, wyciągnę go później, jak sobie tutaj ogarnę tą kuchnię.
No i będzie takie 14 słoiczków na 7 dni, takich wyjazdowych na 2 osoby, albo jak będziemy jechać z dziećmi, to no na trochę mniej dni, na 4 osoby, ale lubię takie małe gadżety sobie zrobić. Fajnie by było chyba pójść jednak pozbierać, wiecie co, jeżyny, bo jeżyny już dojrzały. Może ja się wybiorę dzisiaj na spacer taki szybki. Zapiszę sobie to jako myśl, taką, czy jak znajdę chwilę, jechać albo pójść na spacer po jeżyny, dziko rosnące jeżyny. Wszędzie w Anglii rosną dziko rosnące jeżyny. I mieliśmy zrobić, i w zeszłym tygodniu się wybraliśmy na wycieczkę. Pokażę Wam zdjęcia w ogóle, w jakie miejsce. Gdzie się wybraliśmy, jest taka miejscowość Konier i tam pojechaliśmy, akurat teraz pojechaliśmy samochodem, ale czasami jeździmy rowerami tam do Konier, bo to nie jest aż tak daleko. I myśleliśmy, że będą już jeżyny właśnie tam przy rozlewisku, ale tam jest inny gatunek tych jeżyn, co są jeżyny, które kwitną na różowo, a przy mojej pracy kwitły na biało i te na biało, które kwitną, to już są gotowe, a te różowiutkie, malutkie, zieloniutkie takie. No i nie zebraliśmy. Nie zebraliśmy, ale przeszliśmy się na super godzinkę spaceru mieliśmy po pracy, także super miejscówka, taka fajne widoczki nad rozlewiskiem od morza. I było. Lubimy sobie robić takie właśnie wycieczki, wypady, jak mamy chwilę czasu, czy nawet po pracy, nawet na takie pół godziny. Nie mówię, że robimy to codziennie, ale tam co najmniej raz w tygodniu, czasami 2 razy w tygodniu. A jak mamy wspólny, wolny dzień, tak jak mieliśmy wczoraj, robimy dłuższą wycieczkę, jak nie ma nic innego, jak nie ma priorytetów, które trzeba zrobić, ogarnąć w domu czy wokół domu, to można i też takie wycieczki zrobić. I teraz już Wam zdradzę. Mieliśmy mieć wolny poniedziałek i wtorek we dwoje. Tylko że Howard zapomniał, że dzieci kończą szkołę. Oj. O, muszę się wysmarkać. I teraz z nosa zeszło. To dopiero. Dobra, nałożymy sobie tak. O, skarniemy. I tu z czoła było więcej. A co tam? Nie wiem. Przetarłam wszystko. No i mieliśmy jechać we dwoje. Mieliśmy jechać do New Forest. W miejsce, gdzie jest mnóstwo koni, tak prawie że na dziko, bo oni tylko nie mają właściciela, ale one są puszczone wolne po całym terenie New Forest. Są tam też osły, są tam też owieczki. Tylko że tak patrzyliśmy inaczej. I mieliśmy jechać tam pod namioty. Tylko że mój Howard zapomniał, że jego syn kończy szkołę w piątek, a córka kończy w poniedziałek. No to, a on wziął urlop, żeby się dziećmi opiekować, zanim mama skończy pracę. No to wczoraj mieliśmy Tomiego, ale nie mówię to w tym sensie, że na przykład, że to jest coś złego, tylko po prostu myśmy nie mogli pojechać do New Forest, a ze względu na dziecko i na to, że musiał Howard odebrać wczoraj córkę ze szkoły o 15. I tak sobie siedzieliśmy i patrzyliśmy i Howard tutaj wyszukiwał innych lasów w okolicy. No i wynalazł mi miejscówkę, słuchajcie. I mówi puch corner, puch corner, puch corner. Co to takiego jest? Ja patrzę w internecie, a to jest kraina Kubusia Puchatka. Także pojechaliśmy zwiedzić krainę Kubusia Puchatka. Dobrze, to ja teraz kończę w tej odsłonie, słuchajcie, mojej maseczkowej. Idę ogarnąć tą maseczkę już i się widzę z Wami z trochę czystszą, mam nadzieję, twarzą. Twarz ogarnięta, krem nałożony, okularów jeszcze brak, także mało co widzę. Dlatego jak mało co widzę, to się zabrałam za czyszczenie mikrofalówki. Spryskałam ją jakiś czas temu po prostu płynem do mycia piekarników.
piekarników. Tu już u góry troszkę mnie się osadziło brudu, także trzeba to po prostu zmyć. A potem płynie do tych czyszczenia piekarników, to tak fajnie odchodzi, nie trzeba się męczyć, szorować i kombinować. A poza tym jak nie macie okularów, to tego tak nie widać. Tu się coś nam wypryszczyło na drzwiczki. Ja nie wiem jak wy, ale ja to najbardziej lubię ogarniać kuchnię tak z samego rana. Ja mam wrażenie, że jak ja posprzątam, ogarnę kuchnię, poukładam tutaj, pochowam, to mam wrażenie, że cały dom jest czysty, a wcale tak nie jest. Mam takie mocne postanowienie teraz przy tym czyszczeniu tego domu i wyprzedawaniu rzeczy niepotrzebnych, zbędnych i zawadzających, że ja pokój po pokoju postaram się uporządkować i postaram się również znaleźć miejsce na rzeczy, które używam na co dzień. U mnie głównie szwędają się wszędzie akcesoria teraz do szydełkowania i wszędzie gdzieś jest jakaś włóczka położona, jakiś projekt zaczęty, coś tam niedokończony po prostu jakiś projekt, coś co się próbowałam zrobić, a się do niczego nie nadaje, dalej leży, także mam takie postanowienie, że sumiennie po prostu krok po kroku oczyszczam swoją przestrzeń. Na pewno będę się z tym lepiej czuła. Także dzisiaj od samego rana jestem w kuchni. Już wyciągnęłam ten odkurzacz piorący i przygotowałam też płyn do prania, także postawiłam go w pokoju ogrodowym. To jest taki hol wejściowy od strony ogródka. Hol. Dumny hol, po prostu pokój w stylu angielskim, gdzie jest mydło i powidło. I mam nadzieję, że go też uporządkuję. Dzisiaj też chciałabym wyprowadzić rower wyprowadzić rower do garażu, bo w garażu się zrobiło też miejsce po wyprzedaży kilku gadżetów z garażu. Dzięki temu mamy. To jest taka duża mikrofalówka, bo ona jest, słuchajcie, z funkcją grillowania i pieczenia, ale no zawadza w tej malutkiej kuchni, w tej mojej kilku metrach kwadratowych. To jest dużo gabarytowa, a jeszcze oprócz tego mamy ten mały piekarniczek na blacie tu obok. Także przestrzeni do pichcenia nie ma, ale może to i dobrze. Wpadam, wypadam i tyle. No i jest czyściej. Teraz można to przetrzeć. I kolejna rzecz z głowy, tak? Zrobiona, odhaczona z listy. Po 10 latach talerza już tak odmyć się nie da, ale nikt nie będzie strzelał z tego, nikt nie będzie robił tutaj jakichś laboratoryjnych rzeczy wymagających 100% czystości. Także o ile jest niezapaćkany niczym, to dalej służy. Najgorsze jest w tych talerzach to, że oni robią takie niby wzorki. Ja Wam pokażę. Takie wzorki tutaj na tej przestrzeni i tutaj naokoło. I to jest po prostu tutaj sperforowane. I dlatego tego nie można wyczyścić, bo tu gdzie jest czysty rodzaj szkła, no to tak. A tutaj tak pozachodziło, że próbowałam różne środki i się poddałam. Jeżeli macie jakiś pomysł na taki stary właśnie taki stary brud, osad, w naczyniach żaroodpornych tak samo się robi po jakimś używaniu, ale jeżeli macie jakiś pomysł, to dajcie, po prostu zostawcie mi w komentarzu informację, jak ja bym miała to doczyścić i czym. Bo ja stosuję taki środek do czyszczenia piekarnika, ale z tego też tak nie schodzi. No ale tak jak mówię, moja mikrofalówka ma już 10 lat. Także dalej robi, pracuje.
Jest. Na mikrofalówce czyściłam sobie, nie czyściłam. Na mikrofalówce suszyłam sobie na spokojnie też melisę. I właśnie ją też schowałam do słoika. Także mam kolejne ziółka ususzone i pójdę dzisiaj na ogródek zobaczyć, czy jeszcze jakieś kolejne zioła mogę sobie ściąć i dalej suszyć. No po co to ma być w ogródku wisieć, rosnąć i mam tego nie zużyć. Oregano chyba mi tam urosło, także myślę, że oregano można by było zebrać. Dobra, teraz szybka. Na szybkę to by się przydał płyn do szyb. Coś tu jest. Jakiś zwykły płyn do szyb. No i tak, i słuchajcie, i ten Howard mój znalazł wycieczkę. Znalazł miejscówkę, gdzie autor Kubusia Puchatka, A.A. Milne, przebywał ze swoim synem Krzysztofem, czyli Christopherem. Spędzali tam bardzo dużo czasu. Wakacje, nie wakacje, jakieś tam po prostu urlop, nie wiem czy urlopy, ale spędzał tutaj bardzo dużo czasu i ten Krzysztof sobie po tych lasach, pagórkach biegał, kiedy chodził z tatą na spacery, miał swoje ulubione zabawki i jego tata po prostu, czyli A.A. Milne, stwierdził, że napisze historyjki dla Krzysia, żeby go w jakiś sposób zabawić. No i ta cała fabuła Kubusia Puchatka oparta jest na różnych historyjkach z życia Krzysztofa i jego podopiecznych, jego zabawek. Krzysztof odwiedzał zoo w Londynie, gdzie był właśnie miś, który przypadł mu do gustu i bardzo go lubił odwiedzać. Miał też swojego misia, po prostu zabawkę i inne zwierzątka. I rysownik książki do Kubusia Puchatka po prostu patrzył również na te miejsca, gdzie Krzysztof się bawił i malował te pierwsze rysunki, te czarno-białe, te kreski takie właśnie z miejsca, które zwiedziliśmy. Także zobaczcie, jak to wygląda właśnie tam i tutaj, jak to tam właśnie wygląda. Jedną z form do oszczędzania pieniędzy, nie wydawania w jakichś restauracjach czy pubach, to jest zrobienie po prostu kanapek. Proste kanapki, ponieważ chłopaki nie bardzo lubią dodatki warzywne, ale wzięłam też sobie ogórki i pomidory, trochę pomidorów odłożę, bo tyle mi jest niepotrzebnych. Zapakuję to po prostu w torbę turystyczną, taką lodówkową z tymi wkładami zamrożonymi. No i mamy kanapki, także na lunch będzie jak znalazł, a nie trzeba po prostu wydawać potrójnej ceny na taką zwykłą kanapkę. Także tak się przygotowałam, teraz to zapakuję i będzie. I tutaj właśnie sobie jedziemy i tutaj rozmawiam z Howardem, ponieważ Howard uświadomił mnie, że minęła nam 4. rocznica od naszej pierwszej randki. I na taką 4. rocznicę pierwszej randki i bycia ze sobą po prostu jedziemy odwiedzić krainę Kubusia Puchatka. Także myślę, że to jest taka fajna forma i teraz tutaj jedziemy odebrać syna Howarda, żebyśmy razem mogli potem właśnie jechać do tej krainy. Tutaj chciałam nagrać miejsce, gdzie uprawia się i przetwarza chmiel na piwo, ale niestety ciężarówka, która przed nami jechała, zasłaniała mi cały widok, a później jak już dojechaliśmy bliżej tego miejsca, to okazało się, że rośnie za dużo krzaków przy drodze i nic z tego nie wyszło. No ale coś tam jest. No pogodę mamy wspaniałą, tutaj są takie trasy szybkiego ruchu i zobaczcie, no te budynki, gdzie się suszy chmiel, no są takie fajne i fajnie to zobaczyć na żywo, ale no tak, te wszystkie krzewy i drzewa niestety zasłoniły całość. Można to zwiedzać,
ale to nie był nasz cel podróży. A tutaj nasza pani z GPS-a stwierdziła, że poprowadzi nas inną drogą niż drogą główną i tu możecie zobaczyć, jak wyglądają drogi, na których można jechać z prędkością 60 mil na godzinę, czyli jakieś 90 km na godzinę. I ja tutaj się bardzo cieszę z tego, że to Howard prowadzi, ponieważ on jest przyzwyczajony do takich dróg, a ja bym miała tutaj po prostu lęk, panikę, że ktoś mi z drugiej strony będzie jechał, ja będę musiała się wyminąć, a czasami nawet i cofnąć się do miejsca, gdzie jest rozszerzenie takiej drogi i ja się do tego po prostu nie nadaję. Dla mnie to musi być szeroka droga, najlepiej 2 pasy. I wtedy mogę prowadzić, ale z kolei jako pasażer, no to oczywiście, to ja sobie mogę jechać, tylko i tak wciskam po prostu nogi w podłogę, jeżeli robi się taki zakręcik gdzieś tam i kompletnie nic nie widać, a Howard jedzie. Howard jedzie po prostu, a ja nie. Maybe, hopefully, it's a little wider, but the holes on the aside the road. Right. Będąc pasażerem, wyhaczyłam taką przepiękną stację kolejową. Jest to miejscowość Groombridge i tutaj co weekend jeździ stara lokomotywa. Można sobie wykupić bilet i pojechać chyba do Tonbridge, o ile się nie mylę, i z powrotem. I fantastyczna rzecz, słuchajcie. Myślę, że kiedyś to zrobimy, ponieważ warto byłoby to zobaczyć. Niestety stacja była zamknięta, więc mogłam zrobić zdjęcia tylko z daleka. No i to jedziemy dalej. A więc dojechaliśmy i teraz pojedziemy sobie zobaczyć, jak wygląda Bridge. Jesteśmy w Ashdown Forest i mamy tutaj ścieżkę. Samochodów jeszcze sporo nie ma, ale jednakowoż już jest, a jest przed 10 parę minut. Także będziemy szli tą ścieżką do mostku. Corner znajduje się na skraju lasu Ashdown Forest i to jest blisko miejscowości, raczej Pooh Corner znajduje się w miejscowości Hartfield i to jest w hrabstwie East Sussex. Ja mieszkam w hrabstwie Kent, także i to było po prostu na granicy naszych 2 hrabstw, więc nie było od nas daleko. Jest to idealne miejsce zarówno dla przypadkowych takich turystów, jak i zagorzałych wielbicieli najsłynniejszego dzieła A.A. Milne i to jest opowieść oczywiście o Kubusiu Puchatku i jego przyjaciołach. Gdybyście szli tą ścieżką, to nie jest jeszcze mostek. Tu trzeba iść jeszcze kawałeczek dalej. Także idziemy ścieżką dosyć szeroką, żeby znaleźć mostek. Tutaj znajdujemy się po prostu w 100-milowym lesie i ten 100-milowy las po prostu przyprowadził mnie do takiego dzieciństwa, gdzie ja namiętnie czytałam po kilka razy przygody Kubusia Puchatka i Krzysia. No to kochani, jesteśmy na tym mostku i tutaj właśnie Kubuś Puchatek z Krzysiem walczyli patyczkami, kto wygra, żeby ten patyczek przeleciał przez mostek. Tutaj Howard się wspina razem z Tomim, żeby from different direction over there. Which way is the water going? Właśnie poinstruowałam, w którą stronę leci woda. Także teraz będą patrzeć, który patyczek będzie pierwszy. You should do this together. Yeah, it's a race. Yeah, it is a race. You should have this, you know, together to put the... No, it's this way going water. Także tak, chłopaków musiałam poinstruować, w którą stronę płynie woda w tym strumyczku, rzeczce, cokolwiek. W zależności od tego, czy mamy deszcze, czy nie. Teraz jest susza, więc tej wody aż tak dużo nie ma, no ale coś tam płynęło. Także ja musiałam sobie się tutaj uwiecznić też na tle tego mostku. Najlepsze jest to, że próbuję znaleźć jakiś patyczek, żeby wrzucić do rzeki. Nie wiem, jak to chłopaki zrobili. Mam nadzieję, że nic nie zniszczyli, ale no nie ma żadnych patyczków w lesie luźnych. Wszystko wyzbierane naokoło. Trzeba było przynieść ze sobą. Trudno.
To wrzucę jakiegoś liścia. Chyba. Właśnie coś tu spadło. Mojego brązowego liścia. Dobra. Just got a leaf on Patyczki it. mamy 3, także idziemy zobaczyć, jak to będzie. Let's see who wins. Who is counting and how you counting? Count. 1, 2, 3. Bottle. 1, 2, 3. Isn't it? Oh, Is stuck over there? Take quickly another one. it's a kingfisher. Kingfisher. Oh, gone. Don't swear. I know. I'm not. Kingfisher. Yeah. I miss him. Beautiful. Nasze potyczki chyba utknęły gdzieś w rzece. Nie ma w ogóle ruchu. It's someone. Yeah, root one. Howard, you win. Yes. Ten właśnie potyczek z kawałkiem korzeni. To był Howarda. Mój był z kawałkiem listka. Come on. Come on. Where is the other one? No. Come. Don't see it. Lost. Nie widzę. You told me it took a while to come back. Didn't it? A teraz, kochani, idziemy do domku. Kubusia Puchatka. Zobaczcie. Mamy domek. Ktoś zostawił miód. Mamy skrzynkę na listy. O, i tyle listów. Domek. Jest Kubuś Puchatek. No i znalazłam wejście do domku Kubusia Puchatka. Ktoś tutaj fajnie zrobił. Stara maskotka, no troszkę już zniszczona, pewnie dzieci się też tutaj bawią. Najfajniejsze jest to, jak ktoś zostawia słoiczki dla Kubusia Puchatka, żeby mógł mieć miodzik. Howie! You're so naughty. Another house, maybe. Who's there? You, if you will be farting. Szliśmy pod górkę, także oczywiście ja jestem zmachana, ale co tam, ja tam uwielbiam chodzić, mimo tego, że sapię i dyszę. A tutaj, tam gdzie jest ta miejscóweczka, słuchajcie, z mostkiem, no to tam dużo do chodzenia nie ma. Trzeba jechać w drugie miejsce, żeby zobaczyć widoki, które zachwycały też autora tej książki. Okej, zobaczymy teraz. Wyrzuciliśmy patyczki również z listkami. Także czekamy, aż wypłynie. No, woda nie jest zbyt wartka, ale... O! My one! With the leaf! Yeah, it's quicker! So I'm the winner at the moment. Yeah, Martin's the winner. Oh. Oh, which one? Tommy Which second. one? Tommy second. Tommy, congratulations. Silver. No, it's not. No, mine's got like a... There's one there. Which one is? This is Tommy one? Yeah. Oh, Okay. no, that's my stick. That is my stick. That is stick. That is my stick. You just shoot it. Oh, what? No, not the big one. No, the one with the leaf. Cool. Sunk.
You cannot be, you know, a winner twice, yeah? So everyone have the chance. Mine was behind Jennifer. It's so funny. Mine. Your big one's gone. Unless that's a big one there. My mum was all like. Is it coming? Wait, why don't we do a leaf contest? A teraz idziemy w krainę, gdzie są hepalumpy z pięknym widokiem na rozległe tutaj tereny. Oh, sand! Sandpit, yes. Oh, it's amazing. Howard Head. South Downs. Oh, wow. I tam z daleko to widać Winnie the Pooh tree. Ja nie wiem, czy to odda po prostu, jaki tu jest widok na dolinę, ale jest po prostu przepiękna. Nie dziwię się, że autor Kubusia Puchatka zachwycił się także tym miejscem. I tutaj mamy coś tak pięknego. Miejsce, gdzie siedział tata Krzysia, kiedy Krzyś bawił się w lesie. Przepięknie, po prostu coś fantastycznego. I tak mamy oto upamiętniający naszego autora Milne. A to jest po prostu przepiękny widok na dolinę. Jest po prostu cudowne. Taka cisza, spokój. Pięknie. Ostatnie zdjęcie na taką wspaniałą krainę. Sama sobie to już zrobiłam. A tutaj jesteśmy właśnie już w Pooh Corner, gdzie znajduje się Muzeum Kubusia Puchatka. Znajduje się kawiarnia, w której możecie zamówić tosty w kształcie głowy Kubusia Puchatka i zjeść z miodzikiem. Tutaj tabliczka przed wejściem do toalety i książki. Pierwsze wydanie, cena po prostu była taka, że otworzyłam szeroko oczy. Ale wcale się nie dziwię, ponieważ miliony dzieci i ludzi w moim wieku na całym świecie uwielbiają te historyjki. Także warto było na pewno zwiedzić to miejsce i wrócimy tam, ponieważ chcemy pochodzić po 100-milowym lesie, porozkoszować się właśnie tą przyrodą, tymi widokami, tym spokojem, ciszą, otwartą przestrzenią. Także taka nasza wycieczka za pieniądze zarobione na Wood Fair. No i kochani, tak na zakończenie filmu. Oczywiście zwiedzaliśmy 100-milowy las, byliśmy w tym muzeum i w sklepiku, gdzie znajdują się gadżety z Kubusiem Puchatkiem i jego całą ferajną. Dlatego nie mogłam sobie nie pozwolić wydać pieniędzy, które zarobiłam w niedzielę i kupiłam sobie kilka gadżetów. Kupiłam sobie taki breloczek z Kubusiem Puchatkiem i prosiaczkiem, tygryskiem i osiołkiem, także będzie to super pamiątka. Dla mojego przyjaciela kupiłam zakładkę do książki, bo uwielbia czytać książki, tak samo jak ja, bardzo lubię czytać książki, tylko nie zawsze mam na to czas, ale taka zakładka magnetyczna, także o, tu jeszcze z drugiej strony jest w ten sposób. Kartki do wysłania, ślicznie narysowane kartki pocztowe. Już ta tradycja wysyłania kartek pocztowych zanika. Teraz wysyła się głównie wiadomości przez telefon.
dzięki temu, że mamy internet, ale no jakoś te kartki mnie tak zachwyciły, że musiałam, słuchajcie, je zakupić i jedna poleci do Polski. A ponieważ ja jestem, tak jak zauważyliście, jestem osobą dosyć zorganizowaną, mimo tego, że robię dużo rzeczy naraz i czasami jest chaos, który trzeba ogarnąć, ale i tak ogarniam. Ja lubię sobie planować, co zrobię każdego dnia, tak jak na początku filmu mówiłam Wam, że muszę wyciągnąć odkurzacz piorący, bo będziemy jechać do mamy Howarda przeprać jej dywan. Przygotowałam słoiczki na drzemiki, które będę robiła też w piątek albo w sobotę, nie jestem jeszcze pewna. No to kupiłam sobie planer i ten planer taki tygodniowy po prostu tutaj też jest z pięknymi rysunkami z Kubusiem, Puchatkiem, Prosiaczkiem, Tygryskiem i Osiołkiem. Także te pierwsze postaci, które pojawiały się w książce o przygodach Kubusia, Puchatka tutaj są, no i jest taki ślicznie zrobiony, także będzie mi to pomagało na pewno lepiej, jeszcze lepiej planować cały mój tydzień. I jednocześnie pamiętać o tym, że byliśmy w naprawdę fantastycznym miejscu. Napiszcie w komentarzu, czy też lubicie zwiedzać miejsca, które związane są z powstawaniem książek, teraz filmów, czy jednak wolicie inną formę takiej rozrywki. Będzie mi bardzo miło zobaczyć zobaczyć Wasze komentarze w sekcji właśnie przeznaczonej do tego. A jeżeli podobał Wam się film, to bym poprosiła o kciuka w górę, poprosiłabym o komentarz w formie nawet rysunkowej, może Kubuś Puchatek gdzieś tam się pojawi. A oprócz tego jeszcze jest taka funkcja podbij, hype, jeżeli naciśniecie tam za komentarzami, tam trzeba chyba przesunąć w lewo czy w prawo i wtedy właśnie dodać punkty twórcy, to też pomaga mi się rozwijać. No i jeszcze ostatnia rzecz, napiszcie też w komentarzach, czy lubicie taką formę filmów. Jeżeli tak, to będę nagrywała właśnie takie vlogi z tego, co dzieje się w moim życiu. Życzę Wam miłego, cudownego dnia. Pa, pa, do następnego razu.